W starożytnej Sparcie, gdy dziecko przyszło na świat, starsi plemienia decydowali o jego losie, bazując na kryterium zdrowia. Jeśli nowonarodzony Spartanin nie spełniał pewnych standardów, mógł zostać porzucony na zboczu góry. Chłopcy, którzy przeszli tę próbę, byli świadomie wzmacniani od najmłodszych lat. Byli kąpani w winie i karmieni skromnym pożywieniem, aby przyzwyczaić ich do trudnych warunków. W wieku 7 lat według Plutarcha lub 14 według Ksenofonta rozpoczynali państwowe mordercze szkolenie nazywane agoge, które miało na celu przygotowanie ich do roli wojowników, Spartiatów. Chłopcy byli organizowani w grupy pod nadzorem przywódców. Gdy stawali się młodzieńcami, przechodzili brutalną inicjację do życia w grupie. Przygotowywali własne posłanie z trzciny, którą ścinali nad rzeką Eurotas, odmawiano im codziennych wygód, takich jak obuwie, otrzymywali tylko jeden płaszcz na cały rok i byli na skromnej diecie. Nie nosili chitonu, byli nadzy za wyjątkiem płaszcza. Kładziono nacisk na odwagę, zwłaszcza na wykradanie jedzenia, ale samo wykrycie kończyło się surową karą. Szkolono ich nie tylko w walce, uczono też podstaw muzyki, a poprzez różne gry młody Lacedemończyk uczył się taktyki wojennej. Gimnastyka była na porządku dziennym. Gdy mieli oni 12 lat, otrzymywali opiekuna spośród starszych kolegów, tak zwanego kochanka, który miał być wzorem do naśladowania. Ciągle obserwowani, bici i hartowani uczyli się wojennego fachu. Prócz tego uczono ich także czytać i pisać w miarę potrzeby. Na pamięć uczono się patriotycznych poematów Tyrtaiosa, które recytowano śpiewem przed samą walką. Agoge kończyło się ceremonią inicjacji w świątyni Artemidy, która była bardzo krwawym doświadczeniem. Gdy młody Spartiata przeszedł tę morderczą drogę, mógł dostąpić w wieku 20 lat tak zwanego stołu wojskowego, inaczej namiotu wspólnoty hoplitów spartańskich, która liczyła około 15 członków i posiadała wspólny majątek. Tak oto agoge zakończyło się pomyślnie. W wieku 30 lat Spartiaci uzyskiwali pełne prawa obywatelskie, ale tylko jeżeli Spartiata należał do kasyna. Wówczas stawali się członkami tzw. równych, co oznaczało, że mieli równe prawa w społeczności i byli uważani za pełnoprawnych obywateli Sparty. Otrzymywali też wtedy działkę lub ziemię na utrzymanie rodziny. Przez większość życia utrzymywali się głównie z dochodów z posiadanych ziem, na których pracowali heloci. Chociaż niektóre źródła mówią, że Spartiaci byli wolni od pracy fizycznej, to byli bardzo dobrze przygotowani do wojny. Byli świadomi głównych przyczyn swojej dominacji militarnej i odznaczali się doskonałym wyszkoleniem bojowym. Spartiaci byli także zobowiązani do uczestnictwa w różnych praktykach społecznych, co dodatkowo cementowało ich pozycję w społeczności spartańskiej. Bardzo ciekawa jest również moda lacedemońska. Spartanie słynęli z długich włosów, co było traktowane jako symbol męskości i waleczności. Ksenofont w ustroju politycznym Sparty podkreślał, że długie włosy sprawiają, iż wojownicy wydają się więksi, a ich postawa jest bardziej groźna dla przeciwnika. Ta tradycja została nawet uchwalona prawnie w czasach Lizandra, jak podaje Plutarch w żywocie Lizandra, gdzie mówi o prawie pozwalającym Lacedemończykom zapuszczać włosy jako część ich wizerunku. Prócz tego nakazywano Spartiatom zapuszczać brody, ale przy nakazie golenia górnej wargi. Arystoteles w Polityce wskazuje, że długie włosy w spartańskim ustroju politycznym mogły również służyć jako oznaka rangi społecznej, co było wynikiem trudności w utrzymaniu takiej fryzury przy uprawie choćby roli. Także na długie włosy mogli pozwolić sobie tylko Spartiaci, obywatele. W życiu codziennym Spartiaci byli cenieni za odwagę i dzielność, a także za umiejętność przetrwania w trudnych warunkach życia, jakie panowały na Peloponezie. Trening i dyscyplina były kluczem do ich sukcesu, co podkreślał fakt, że ciągle ćwiczyli, nawet jako dorośli. To była ich siła i przewaga nad innymi. Choć Spartiaci byli znani z surowego kodeksu moralnego i wojennego, ich status w społeczeństwie opierał się na czymś więcej niż tylko umiejętnościach bojowych.
Byli również uważani za wyjątkowo uczciwych i lojalnych wobec Sparty i jej ideałów. W wielu źródłach historycznych Spartiaci są opisywani jako niezrównani wojownicy. Na przykład według Herodota Spartiaci byli znani z tego, że nigdy nie odwracali się od wroga w bitwie, nawet w obliczu przeważających sił nieprzyjaciela. Ksenofont był wielkim admiratorem Sparty, opisał ich jako profesjonalnych żołnierzy, którzy byli nie tylko świetnie wyszkoleni, ale również niezwykle odważni i zaangażowani w walkę. Znany jest przykład Agesilaosa, króla Sparty, który widząc przysłane z Hellady kontyngenty kazał Spartanom usiąść. Potem poprosił, by wstali garncarze, potem kowale, cieśle itd. W końcu siedzieli już tylko Spartiaci. Miało to uzmysłowić Grekom, że prawdziwym wojownikiem jest tylko hoplita spartański, reszta pełni tylko służbę, czyli od czasu do czasu pełni rolę hoplity. Mimo tego, co słyszymy w tekstach wielu źródeł, Spartanie nie byli ponurymi wojownikami, cieszyli się także z zabaw, tańców i muzyki. Kiedy na bok odkładano włócznie i tarcze, możliwa była zabawa. Zabawy i tańce były dopuszczalne głównie w święta, szczególnie gymnopedia była okazją, by młodzi Spartanie mogli tańczyć nago na głównym placu zwanym podestem tanecznym. Wyśpiewywano wtedy poematy Tyrtaiosa wespół ze starszymi mężczyznami. Nie było miejsca w Sparcie dla tchórzy. Znane powiedzenie wróć na tarczy lub z tarczą odnosiło się do postawy Spartiaty na polu bitwy. Tchórzostwo było karane ostracyzmem. Nie mogli oni zajmować urzędów, wykluczano ich z kasyn, zabraniano małżeństwa. Tchórze musieli także nosić płaszcze z kolorowymi łatami. Gdy Spartiata wrócił z bitwy ranny, ważne dla jego reputacji było to, by rany były z przodu ciała, nie z tyłu, gdyż oznaczało to ucieczkę z pola walki. Stąd tak trudno było manewrować spartańską armią. Pausaniarz, dowódca spod Platejów, miał z tym ogromny problem, gdyż Spartanie nie uznawali manewru wycofywania się taktycznego. Małżeństwo w starożytnej Sparcie było unikalne i różniło się od innych greckich polis. Społeczeństwo spartańskie kładło duży nacisk na fizyczne przygotowanie i zdolność do służby wojskowej, co miało także wpływ na małżeństwo i relacje rodzinne. Spartańskie dziewczęta były wychowywane w sposób podobny do mężczyzn, z naciskiem na wzmocnienie ciała i zdolność do znoszenia bólu, co przygotowywało je do roli matek wojowników. W małżeństwie, które miało na celu przede wszystkim wydanie na świat zdrowego potomstwa, kobiety często nosiły skromne chitony i nawet chodziły nago, co szokowało inne greckie polis. Bezżennych mężczyzn karano grzywną. Ślub nie był ani odrobinę podobny do tego, czym widzimy go teraz. Panna młoda goliła głowę, wkładała płaszcz i sandały mężczyzny. Następnie kładła się samotnie w sienniku i w ciemnościach oczekiwała, aż jej przyszły mąż powróci z kasyna, gdzie spędzał czas na wieczerzy z towarzyszami. Gdy skończył, ukradkiem przychodził do niej, zanosił do łoża i po stosunku wracał szybko do kasyna. Ogólnie mężczyźni i kobiety spędzali dużo czasu oddzielnie. Mężczyźni często zostawali poza domem ze względu na obowiązki wojskowe lub sytuację społeczną. Na ogół byli albo na wojnie, albo w kasynie. Małżonkowie mogli spotykać się tylko tajemnie na nocny wypoczynek, co wiązało się z ryzykiem odkrycia tego przez innych. Tuż po odbyciu takiego nocnego wypadu Spartiata był w obowiązku powrócić do kasyna, aby pokazać innym, że sprawy małżeństwa czy uczuć nie interesują go. Co ciekawe, również negatywne uczucia, takie jak zazdrość czy zawiść, były w Sparcie wykluczane. Otóż, jeżeli Spartiata widział w towarzyszu potencjalnie dobrego kandydata na wydanie zdrowego potomstwa, mógł dzielić się z nim swoją żoną. Oczywiście potomstwo z takich stosunków było adoptowane przez prawowitego męża i wychowywane jak swoje. Warto też wspomnieć, że dzieci u Spartiatów nie należały do nich, ale do państwa. Takie podejście wskazuje na to, że w Sparcie większą wartość niż na intymność małżeńską kładziono na dobro państwa i silne potomstwo.
Nie możemy pominąć też faktu, że mąż miał prawo przymusić siłą żonę do kopulacji. Wszak był to jej obowiązek wobec państwa, a on nierzadko dawał wtedy upust tłumionym w sobie emocjom związanym z surowymi wymogami życia żołnierskiego. Istnieje jednak także przykład niezależnie myślącej kobiety spartańskiej, niejakiej Keniski, siostry króla Sparty, która była mistrzynią jazdy konnej i pierwszą kobietą, która zwyciężyła w olimpijskich wyścigach rydwanów. Ze względu na swe pochodzenie mogła, jak widać, cieszyć się większą niezależnością od pozostałych spartańskich kobiet. Powiedz, co sądzisz w komentarzu. Polub film, udostępnij, zasubskrybuj kanał. Napisz, jakich materiałów chcesz więcej. Wspieraj Sedno Historii.